Witajcie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy dzisiaj motyw Game Boya Classic i będziemy go modyfikować. To znaczy będziemy go podkręcać. A co to znaczy podkręcać Game Boya Classic, to wam wyjaśnię, ale najpierw muszę go rozkręcić. Rozkręcone oczywiście, chyba nie muszę wspominać, że śrubokrętem Y-owym. I teraz odpinamy taśmę. O. Tu już pewnie zauważyliście tą dziurę w konsoli, ale to zaraz o tym powiem. I teraz musimy odkręcić tą płytę. I wyjmujemy płytę. Uwaga też, żeby tutaj nie zgubić tego przycisku przełącznika. I wyjmujemy delikatnie. Więc tak, co to znaczy podkręcać Game Boya Classic? Prędkość, z jaką wyświetlane są gry w Game Boyu Classic, jest zależna od takiego małego główienka, które się nazywa rezonator kwarcowy. I to główienko na tej płytce znajduje się tutaj. To jest ta metalowa sztabeczka. To jest właśnie rezonator kwarcowy i on ma prędkość 4 MHz. I to właśnie dzięki niemu gry wyświetlane są z taką, a nie inną prędkością. A co by się natomiast stało, jakbyśmy tu podłączyli szybszy rezonator? Wtedy gry wyświetlałyby się 2 razy szybciej. Jeśli byłby na przykład 8. Jeśli byłby 6 MHz, to by było 1,5 raza szybciej. Z kolei oczywiście analogicznie, jeśli byłby 2 MHz, to by było 2 razy wolniej. No, z tym, że więcej niż 8 MHz lepiej nie wkładać, bo można spalić, raczej prawie na pewno spali się konsolkę. I tak. Więc będziemy robić taką operację. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie lutownica oczywiście, cyna, szereg kabelków, no i oczywiście rezonator kwarcowy. Ja mam 2. Można je kupić w sklepie elektronicznym. Ja będę wkładał rezonator 8 mega, tak aby mógł sobie pograć 2 razy szybciej. A ten drugi to jest 4 mega i mam go po to, na wypadek gdyby ten oryginalny w konsoli mi się uszkodził. Co jeszcze będzie potrzebne? Pasta do lutowania, aby obielić kable. Kalafonia może się przydać do lutowania, ale niekoniecznie. No i przełącznik, żeby przełączać się między rezonatorami. Możecie użyć albo takiego przełącznika z switchem, który będzie wam zmieniał pozycję, albo takiego z takim dziubziusiem sterczącym. Ja użyję tego, z tym, że on jest duży i przez to jest ciężko go wsadzić i polecam wam szukanie jak najmniejszych przełączników, tak aby było jak najłatwiej. No i ta dziura, już tutaj ją zrobiłem, żeby nie tracić czasu, to jest właśnie dziura na przełącznik. Może nie wygląda zbyt estetycznie, ale przełącznik siedzi w niej i tutaj tam jest taka szparka, trochę nieestetycznie to wygląda. No i musiałem poobcinać te nóżki od przełącznika, bo były za długie i się nie mieściły. Pierwsza rzecz teraz to, więc to tak, musimy wylutować stary rezonator. Do tego celu będzie nam potrzebna także odsysacz do cyny. Myślę, że on znacznie ułatwi nam robotę. I tak, rezonator, jak wiemy, to jest to. Po tej stronie to będą tutaj te 2 nóżki. To teraz możemy się brać za, przynajmniej próbować, tenże rezonator wylutować. Musimy tak troszkę podgrzać, a następnie cynę odessać. To pierwsza się dobrze podgrzała, to druga jakoś tak się nie chce.
Jeśli wam bydle nie chce się odlutować, to dobrze będzie posmarować lekko pastą lutowniczą i wtedy dopiero to przygrzać. O, widzicie? To było. I teraz mamy tutaj dziurkę. Rezonator kwarcowy nam wyszedł. Jakoś boję się go teraz podłączyć, bo trochę go przypiekłem lutownicą i nie wiem, czemu to czasem nie wyszło na... No nie wiem. Jest takiej samej wielkości, jak widzicie. Dobra, nie będę zamulał. Teraz bierzemy się za robotę. Będziemy wlutowywać najpierw kabelek w pierwszą dziurkę. W miejsce, gdzie był rezonator. Będziemy wlutowywać kabelek. Nie wiem, czy to uchwycę. Ale coś dzisiaj jest pochmurno i tak gówno widać, a ta lampka to też tak. Dobra, bierzemy cynę. I ten. I nam się dobra, tu będzie jeden kabel i teraz przypiekamy drugi kabel. Och, żeby to wszystko tylko działało. Dobra, wsadzamy drugi kabel i teraz go będziemy, tylko żeby nie izolowana część oczywiście, bo żebyśmy sobie nie przypiekli izolacji. Spróbuję teraz bez lampki, zobaczymy, czy będzie gorzej, czy lepiej. Kurde. Coś skwierczy. Chyba już się... Dobra, przylutowane. Więc mamy teraz przylutowane w miejsce rezonatora dwa kable. Teraz możemy to wsadzić w obudowy, żebyśmy mieli wyobrażenie. Bo to przede wszystkim to się nam musi zmieścić, więc najpierw przyłączymy pierwszy kabel do środkowej belki w tym przełączniczku. Dobra, spróbujmy to jakoś. Kurczę, nie wiem. Może tak. Aż mam cały czop cyny tutaj. Trochę sobie za słabo Dobra. Jest przyczepione i teraz teraz będziemy do tych bocznych belek musieli przylutować rezonatory i to trzeba zrobić tak, że do jednej belki jeden, a do drugiej belki drugi i kabelek lutujemy do jednej belki. Dobra, i teraz tak samo robimy z trzecią nóżką i kabelek i się wkurwiamy, próbując to przylutować. Dobra, więc mamy już to trochę zamotane. Dobra, i teraz już możemy włożyć ten pstryczek i zobaczyć, czy on nam się będzie trzymał w takim stanie. Bo jakby się coś odlutowało, to jeszcze jest teraz czas na poprawki. Dobra, jakoś tam siedzi. Tak, ten kabel już jest skończony. I teraz do tych kabelków bocznych będziemy przylutowywać
rezonatory kwarcowe. Bierzemy przylutowany delikatnie. Dobra, i teraz drugi rezonator do drugiego kabelka. Czyli bierzemy znowu cynę. No dobra, załóżmy, że trzyma. I teraz trzeba połączyć kolejnym kablem obydwa rezonatory ze sobą. Czyli te drugie nóżki. Ciekawe, czy słyszycie grzmoty, bo właśnie u mnie jest burza. Dobra, jedna nóżka połączona. I teraz ten kabel ciągniemy do drugiej nóżki. Dobra. I teraz ten kabel, co przygotowaliśmy go tam gdzie był stary rezonator, też do jednej z nóżek musimy przylutować. Przygotuję do tej wyżej. Dobra. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o lutowanie. Teraz musimy to tak upakować tutaj w te rogi, żeby nam się konsola zamknęła. Więc to trzeba zrobić dość ciasno. Tu można wsunąć pod tą płytkę jeden rezonator i kable też dobrze by było tak upchać możliwie najciaśniej. Trochę za dużo wziąłem kabli. Polecam dopasować ich długość na styk, tak żeby ich za dużo potem nie trzeba było pychać po kątach. Mi się troszkę za dużo ich cięło. No te cieniutkie dwa tutaj to chyba nie powinny przeszkadzać. To teraz sprawdźmy, czy się zamknie. Chyba się zamknie. Więc możemy wpiąć taśmę. Dobra, wpięta. Jeszcze ostatnie zerknięcie na kable. I można składać. I teraz będziemy skręcać. Dobra. O, jest w miarę przyzwoicie. Tutaj jest taka skaza, ale poza tym wygląda nieźle. Włóżmy baterię. Teraz będzie to, co Was chyba najbardziej interesuje. Normalne tempo. Przełączamy. Szybciej. Zanim pokażę gry, to jeszcze przedstawię taki krótki rysunkowy poradnik dla osób, dla których może film był niejasny. Przedstawię Wam schemat tej roboty, więc mamy tutaj, jak to jest płytka, te dwie czerwone kropy. Tutaj był stary rezonator. Na czarno będę robił kabelki, więc robimy jeden kabelek od jednej dziurki po starym rezonatorze. Przełącznik, to znaczy z 3 nóżkami. Przylutowujemy kabelek do środkowej nóżki. Od tej nóżki i od tej kabelki
do każdej z nóżek dochodzi jeden rezonatorek. I teraz za pomocą kabelka łączymy obie nóżki tych rezonatorów i od którejś nóżki, wszystko jedno od której, ciągniemy kabelek do drugiego otworu w płytce. No i tu tak się prezentuje schemat. Bardzo na chłopski rozum. A teraz zaprezentuję Wam gry. Najpierw Pokémony żółte. Tutaj podłączyłem na przemian, więc pozycja 2 to jest rezonator 4 MB, a pozycja 1 to jest rezonator 8 MB. Więc teraz jest w pozycji 2, czyli standard. I odpalamy. Czyli wszystko jest w standardzie. A teraz włączamy pozycję pierwszą i odpalamy. Jak widzicie, jest 2 razy szybciej. Przełączyłem i znowu jest normalnie. Przełączmy znowu. Idźmy teraz na jakąś walkę. Dobra. Teraz Wam pokażę Batmana. Najpierw w standardowej prędkości. No to widzicie, to już nie jest taka wolna gra, no bo to platformówka. Platformówek w zasadzie nie trzeba przyspieszać. Właśnie ta modyfikacja jest głównie do Pokémonów i do tego typu gier, bo te gry nie dość, że długie, to jeszcze powolne i mulaste. No, zginąłem. Dobra. To teraz jak się wczyta, to przyspieszę. Dobra, uwaga. Widzicie, zasuwa? No mówię, tutaj właśnie do platformówek to się tak bardzo nie nadaje, no bo one same w sobie już są w miarę szybkie. No i znowu zginąłem. No więc tak to się prezentuje. Przełącznik nie wygląda aż tak szkaradnie, mi się wydaje. A dzięki niemu w taką oto gierkę można sobie pograć 2 razy szybciej i nie zanudzić się przy tym na śmierć. Także w tym odcinku to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.